Siemandero wszystkim, z tej strony Długi. Witam Was na moim kanale Anatomia Broni Palnej. Jak już pewnie zdążyliście zauważyć, zacząłem nagrywać opowieści skrypty, ponieważ moje tło się trochę zmieniło. Udało mi się w końcu przenieść do garażu, gdzie tworzę tam takie swoje warsztato, studio, garaż. Więc no powolutku, zanim sobie tu urządzę wszystko, to będziecie oglądali mnie w takiej właśnie krypcie. W każdym razie w dzisiejszym odcinku chciałbym zająć się czymś, co jest w sumie to rzadkie na naszym rynku i mało spotykane. Mianowicie jest to pistolet Glock model 20. Pistolet Glock 20. Złapię ostrość. Trochę światło jest lipne, ale pewnie widać. Pistolet Glock 20 jest to pistolet zdecydowanie dużego kalibru, bo zasilany jest nabojem 10 mm auto. Pistolet Glock 20, delikatny taki wstęp do historii, nie będę Was zanudzał. Pistolet Glock 20 powstał w latach 90. jako generacja druga i produkowany jest do tej pory do generacji 5. Ja mam Glocka 20 właśnie generacji drugiej, która jest zrobiona na pełnym zamku. Teraz dużo częściej można spotkać te Glocki 20 w wersji 20C i jest to Glock z wersją z wyciętymi magnaportami na zamku i w lufie, które mają kompensować podrzut tej broni, chociaż nie wiem, mi na przykład się one osobiście nie podobają, z tego względu również, że przy strzelaniu po ciemku ten płomień może nas całkiem mocno oślepiać, ale cieszę się, że mam takiego, jakiego mam i że tych magnaportów on nie ma. W generacji 5 są one produkowane również Optic Ready, czyli możecie od razu na to założyć kolimator. Mój ten Glock jest całkiem surowy, że tak powiem. Jedyne co tutaj jest wymienione to płytka oporowa na aluminiową, przyrządy celownicze na metalowe trytowe. Włożyłem również do niego przerywacz, oryginalny glockowski z minusem. On tam, nie wiem dokładnie o ile on zmniejsza jego wagę, ale wraz z sprężyną spustu, którą wyciągnąłem z zestawu Ghost, daje mi on bodajże 2300 na spuście. 2,3 kg. Powiem Wam, że ten spust, sporo Glocków miałem w łapie, ze sporej ilości modelów strzelałem, ale tutaj mam ten spust bardzo przyjemny. Nigdzie on nie skrzypi, jest taki, nie ciągnie się, nie jest taki gumowy, jest po prostu bardzo przyjemny ogólnie do ściągania. W każdym razie jest to pistolet taki trochę, nie nazwę go bezużytecznym. W Polsce ja po prostu kupiłem go, bo mi się trafił, chciałem go mieć. Nie do końca też wiedziałem po co, ale bardzo się cieszę dalej, że go mam. Producent reklamuje go jako pistolet przeznaczony dla myśliwych. Jak sami wiecie, w Polsce nie można polować z broni krótkiej. Była tam malutka luka, gdzie można było sobie kupić przez chwilę broń krótką. Niektórzy skorzystali i mają ją do teraz, a niektórzy nie. W reklamach dla amerykańskiego klienta, bo w sumie ten Glock wyszedł bardziej na amerykański rynek, podkreśla się, że jest on dobry na niedźwiedzie. Także w USA myśliwi mogą i lubią mieć przy boku broń krótką kalibru Magnum. Glock 20 miał być alternatywą dla rewolwerów, dla mocnych rewolwerów w kalibrze 44 Magnum albo 357. Ale jak wiadomo, broń krótka nigdy nie zastąpi broni długiej do celów łowieckich, więc takie pistolety służyły do dostrzeliwania tak zwanych postrzałków. Sam pistolet ogólnie jest duży, toporny i ciężki. Pewnie leży w garści, ponieważ ten chwyt tutaj jest większy niż w Glocku 17. Jest porównywalny do Glocka 21 w kalibrze 45. Więc pewniej leży w łapie. Tak jak już mówiłem, w zestawie przyrządy są normalne plastikowe, ja tu mam tryty i tą płytkę aluminiową wrzuciłem, która jest generalnie żółta. Nie wiem dlaczego, ale mi się jakoś to podoba. Pewnie niedługo będzie pomarańczowa.
ale no na razie jest żółta, więc jest jak jest. No i oczywiście większość gratów do tego pistoletu nie pasuje z normalnych Glocków, tam 17-19. Z tego co wiem, to chyba większość pasuje właśnie od 21 w kalibrze 45. Ja tą bidulkę znalazłem w takim stanie, że był tylko szkielet, zamek i lufa i musiałem ściągać części jego środka. No i troszeczkę poczekałem na ściąganie tych części, ale dziękuję serdecznie sklepowi Kaliber za to, że udało im się ogarnąć te graty właśnie do tego mojego pistoletu. Pistolet kopie dość mocno i szczerze mówiąc, jak wybrałem się na strzelnicę i wziąłem jego i moją CZ-kę, Shadowkę, no to z CZ-ki strzelało się później jak z bocznego zapłonu. Ma on całkiem mocny podrzut. Widać, że ten nabój jest no, naprawdę mocny i przy nim 9 jest no, nabojem takim, powiem wam, no, ciekawie się strzela z tej 9 później jak się strzeli z tego Glocka, ale żeby nie mówić wam tylko jak to wygląda z moich tam przemyśleń, to zobaczcie filmik ze strzelnicy, jak właśnie strzelałem z tego Glocka. No i dobra, teraz w sumie trochę amunicji 10 auto, bo no jest to tam powiedzmy w miarę egzotyczna amunicja w Polsce, mało jej jest, ciężko ją kupić i jest w miarę droga. Trochę historii. W 1983 roku kalifornijska firma Dornhaus Dixon opracowała pistolet Brenten, który strzelał nową amunicją właśnie w kalibrze 10 auto. Nowy nabój miał łączyć zalety 9 i 45, a problem z 45 był taki, że niestety mało pestek wchodziło w magazynek, więc wymyślono właśnie ten 10 auto, żeby móc te magazynki dwurzędowe zasilać właśnie z amunicji tego kalibru. Dzięki większemu kalibrowi i energii pocisku miał większą zdolność obalającą od 9. Natomiast tak jak już mówiłem, mniejsza średnica umożliwiała skonstruowanie magazynków o większej pojemności. Generalnie skąd ten nabój się wziął na rynku, może nie na rynku, skąd ten nabój się zrobił bardziej popularny. 11 kwietnia 1986 roku w Miami w czasie próby aresztowania 2 przestępców zginęło 2 agentów FBI, a 3 zostało ciężko rannych. To jest incydent znany jako FBI Miami Shootout. Możecie sobie sprawdzić to na Wikipedii, tam macie dokładny opis tego, jak to się działo, co tam się działo. Ciekawostką w tym wszystkim jest to, że po sekcji zwłok obaj przestępcy, pomimo otrzymania śmiertelnych ran w pierwszych sekundach starcia, byli zdolni jeszcze przez kilka minut poruszać się i prowadzić celny ostrzał agentów. Co jest jeszcze ciekawsze, jeden z bandytów został trafiony w głowę, a drugi 2-krotnie w klatkę piersiową. Po tej strzelinie FBI w Miami przeprowadziła w 1988 roku badania kilku naboi i w efekcie tych badań postanowiono przyjąć do uzbrojenia nabój 10 mm auto. Niestety odrzut pistoletów strzelających tych nabojem uznano za zbyt wysoki, ponieważ agenci no, nie za bardzo mieli opcję ogarnąć kopnięcie tej broni przy strzelaniu szybkim, czyli tam jakieś dublety, ewentualnie puszczenie większej serii. Więc dla FBI zaczęto wypuszczać tą amunicję oznaczoną 10 mm FBI, opracowaną przez firmę Federal, ale no, miała być ona elaborowana troszeczkę mniejszą ilością prochu, lecz niestety odrzut i podrzut tej broni i tak okazał się zbyt duży. Dlatego FBI zdecydowało się pozostawić w uzbrojeniu nabój 9 mm, a 10 mm auto wycofano z uzbrojenia.
Teraz pewnie wyskoczy Wam tabelka. Chcę Wam pokazać, jak wygląda różnica pomiędzy prędkością początkową i energią początkową w amunicji 10 Auto, 9,19 i 3,57. Jak sami teraz widzicie, no najbardziej jest ona właśnie zbliżona do amunicji 3,57 Magnum. Dziewiątka zostaje całkiem mocno w tyle przy tych dwóch nabojach, więc no widzicie, że ten 10 Auto jest naprawdę mocną pestką. Tutaj macie zdjęcie, jak wygląda ta amunicja przy dziewiątce i przy 3,57. Więc jeżeli chodzi o amunicję, no to tak to wygląda. Widzieliście filmik ze strzelania z tej dziesiątki, z tego Glocka. Powiem Wam, że nie wiem dlaczego, ale lubię ten pistolet. Bardzo ciekawiło mnie to właśnie, jak on się zachowuje w takim kalibrze, więc cieszę się, że go mam w takiej wersji, jaki mam. Na pewno będę musiał trochę więcej z niego postrzelać, bo powiem Wam, że no ciężko okiełznać tą klamę. Plus jest taki, że jest cięższa niż normalny Glock, więc no powiedzmy, że trochę to kompensuje ten odrzut i podrzut, ale i tak jest to naprawdę mocny klamot i trzeba uważać przy strzelaniu z niego, a ewentualnie jak daje się go komuś tam, kto nie miał styczności z bronią, to no, trzeba uważać na to, jak on się zachowuje z tą bronią w ręku. Generalnie pistolet jest bardzo mało strzelany, więc jest naprawdę fajny i bardzo się cieszę, że go mam. Jeżeli strzeliście kiedyś z pistoletów tego kalibru, albo mieliście do czynienia właśnie z Glockiem 20, to dajcie znać w komentarzu, co o tym sądzicie. Może macie doświadczenia z jakąś amunicją do niego, która jest najfajniejsza z nich wszystkich. Ja teraz mam paczkę belotki. Jak ją wystrzelam, to pewnie spróbuję strzelić z czegoś innego. No, na razie mam tyle, ile mam. Pestki kosztują powyżej 2 zł, więc też swoje kosztują. No ale niestety, taki kaliber. No i co? Chyba tyle Wam mogę o nim powiedzieć. Standardowo, jeżeli materiał się Wam podobał, to dajcie łapkę w górę, zostawcie suba i widzimy się w następnym odcinku. Na razie.